Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. W poprzednim filmie opowiedzieliśmy sobie o waranie z Komodo. Dziś będzie film, który wygrał głosowanie. Łącznie pod moim komentarzem oraz na innych serwisach i tym podobne dinozaury zebrały 8 głosów, a druga opcja, jaką był pierwszy odcinek z serii o historii województw Polski, zebrał 2 głosy. Swoją drogą dziękuję tym, którzy wzięli udział w głosowaniu, gdyż łącznie zagłosowało 10 osób. Jak dla mnie to dużo, ponieważ obawiałem się, że będzie mniej niż 5 głosów. Ten film będzie najdłuższy ze wszystkich dotychczasowych filmów na moim kanale oraz jednym z najciekawszych filmów. Więc możecie podesłać ten film znajomym, rodzinie oraz kolegom, bo być może ich to zainteresuje. We wstępie filmu chciałem was jeszcze zachęcić, jeśli na razie jeszcze tego nie zrobiłeś, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, napisania komentarza oraz zasubskrybowania mojego kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Tymczasem zapraszam na film o dinozaurach. Ruszajmy z materiałem. Dinozaury to bardzo dobrze znane powszechnie zwierzęta na całym świecie. Wszędzie możemy spotkać zabawki i parki dinozaurów oraz wszędzie możemy o nich wiele słyszeć. Dinozaury są pasją wielu dzieci, lecz także dorosłych. A dlaczego ludzie się tak nimi fascynują? Jest wiele powodów. Teraz je wymienię. Po pierwsze, dinozaury osiągały ogromne rozmiary, jakich nie mają dzisiaj żadne zwierzęta lądowe. Pamiętajcie, że pradawne morskie gady nie były dinozaurami. Po drugie, do dziś nie wiemy o nich bardzo wiele i mamy możliwość odkrywania zagadek tych prehistorycznych gadów. Po trzecie, pod wieloma względami bardzo się różnią od dzisiejszych gadów oraz innych zwierząt. No i po czwarte, niegdyś to dinozaury królowały światem, tak jak dziś ludzie. Dinozaury są gałęzią wielkiego drzewa rozwoju życia na Ziemi. Są one daleką częścią prawej odnogi owodniowców, a więc kladu sauropsydów. Okres ich istnienia to od 230 milionów lat temu, aż po 65 milionów lat temu, a więc istniały i rządziły one światem około 165 milionów lat. Okres ich panowania jest określany jako era mezozoiczna, która jest z kolei podzielona na 3 części. Są to kolejno od najstarszej części Trias, Jura i Kreda. Dinozaury powstały i przejęły ląd, po wcześniejszych wymarły w około 95% istotach żywych na naszej planecie, a wymarły przez zmiany klimatu i położenie kontynentów oraz także przez uderzenie wielkiej asteroidy na terenie dzisiejszego Meksyku. Gady te z początku były prymitywne oraz nieprzystosowane do życia w warunkach, w których żyły. Jednak od razu, gdy zbudowały one swoje ekosystemy, mocno zarysował się łańcuch pokarmowy, na którego dole były rośliny, ryby, owady i małe wówczas prymitywne ssaki, a na jego górze znajdowali się najwięksi mięsożercy. Dinozaury od zawsze dzieliły się na grupy. Byli mięsożercy, którzy żywili się mięsem innych prehistorycznych gadów, a prawie zawsze mięsem drugiej grupy, czyli roślinożerców, którzy spożywali wszelkiego rodzaju roślinność. Był także drugi podział na 2 grupy. Był to podział na ilość nóg używanych do poruszania się. Według tego podziału dinozaury czteronożne to sauropody, a dinozaury dwunożne to teropody. Kolejny podział, który tak jak wszystkie poprzednie dzieli dinozaury na 2 grupy, to podział na dinozaury według różnej budowy miednicy. Są to grupa dinozaurów kaczomiedniczych oraz gadziomiedniczych. Tak więc wracając do 3 okresów mezozoiku, czyli do Triasu, Jury oraz Kredy, to Trias jest to okres, w którym dinozaury się rozwijają oraz nie mają pełnej dominacji w swoim środowisku na rzecz pseudozuchów. Jura, czyli środkowy okres, to okres rozwoju i przejęcia przez pterozaury dominacji w powietrzu oraz zdobycia dominacji na lądzie przez dinozaury. Podczas tego okresu rozwinęły się oraz urozmaiciły grupy wielu zwierząt przynależących do dinozaurów. Ostatni okres to Kreda, czyli okres istnienia największego drapieżnika dinozaura, czyli spinozaura, oraz najsilniejszego i najgroźniejszego z nich, czyli Tyrannosaura rexa. Jest to także szczytowy okres rozwoju dinozaurów.
Osiągają one w kredzie ogromne rozmiary oraz ogromną rozmaitość i różnorodność. W tym okresie także występuje wielkich rozmiarów roślinność oraz układ kontynentów powoli zaczyna przypominać dzisiejszy ich układ. Ten okres jest okresem kończącym erę panowania dinozaurów na naszej planecie. Omówiliśmy sobie podstawowe informacje dotyczące dinozaurów. Zawsze omówienie podstaw zwierzęcia lub grupy zwierząt w moich filmach trwa mniej więcej minutę, a w tym filmie trwało to dłużej. Teraz powiedzmy sobie już o bardziej konkretnych informacjach. Największymi istniejącymi sauropodami były argentynozaury oraz brachiozaury, które żyły pod koniec kredy. Warto dodać jako ciekawostkę, jaki sauropod najlepiej się bronił przed drapieżnikami. Był to diplodok, który w razie ataku napastnika uderzał go wielkim ogonem, jak batem, który miał około 20 metrów i był bardzo cienki. Szacuje się, że uderzenie mogło nawet zabić przeciwnika, gdyż według szacunku uderzenie miało dźwięk wybuchu pocisku czołgowego. Ten sauropod żył w Jurze. Największym zaś istniejącym teropodem, a zarazem drapieżnikiem był spinozaur. Mógł osiągać nawet do 17 metrów długości oraz od 5 do 6 metrów wysokości. Nie był on jednak typowym teropodem, ponieważ częściej chodził na 4 kończynach, a nie na 2. Nie był też typowym drapieżnikiem, ponieważ polował na ryby, a nie na sporych rozmiarów lądowych roślinożerców, jak robiła to zdecydowanie większość dużych mięsożerców. Teraz wymieńmy sobie największe grupy dinozaurów roślinożernych. Są to sauropody, czyli największe dinozaury lądowe, kaczodziobe, czyli dinozaury, które miały ciekawą umiejętność wydawania charakterystycznych dźwięków oraz miały kolorowe wyrostki, dzięki którym wydawały owe dźwięki. Grubogłowe, które miały twarde wyrostki kostne na głowie, które służyły do obrony oraz do rywalizacji o dominację w stadzie. Ceratopsy, które miały rozmaite tarcze, czyli inaczej kryzy, dzięki którym mogły się skutecznie bronić przed drapieżnikami, oraz ankylozaury, czyli inaczej chodzące czołgi, cały poza brzuchem opancerzony w grubą kostną i ostrą skorupę, a wiele z nich miało wielką kostną buławę na końcu ogona, którą łamały kości napastnikowi, co często w ostateczności doprowadzało do jego śmierci. Ogromna ilość dinozaurów wymarła, jednak kilka rodzajów z nich, np. ptaki, przetrwały. Jeśli ktoś nie wie, to tak, ptaki naturalnie są dinozaurami, co jest potwierdzone naukowo. Dinozaury, w zależności od masy, wielkości oraz rodzaju pokarmu, który spożywały, miały różne rodzaje stylu życia. Na przykład sauropody przemieszczały się w stadach w poszukiwaniu wielkich lasów z olbrzymią liczbą roślinności, które musieli spożywać naprawdę dużo. Inni roślinożercy, ankylozaury, były samotnikami i przemierzały lasy, zjadając liście paproci. Ostatnimi roślinożercami są stegozaury o wyjątkowo niskiej inteligencji. Posiadały one jednak ciekawą rzecz, którą były płyty kostne. Do dziś nie ustalono, do czego mogły służyć. Naukowcy podejrzewają, że mogły służyć do wabienia samic albo do termoregulacji. Tymczasem mięsożercy, tacy jak niewielkich rozmiarów velociraptory, ze względu na swą małą wielkość, polowały w grupach, tak jak dzisiaj wilki. Wcześniej wymieniałem atuty grup dinozaurów roślinożernych, a teraz powiem parę słów pod tym względem o drapieżnikach. A więc velociraptory miały jeden prawie półmetrowy pazur, który wbijały głęboko w ciało ofiary i tak ją wykrwawiały, aż ta nie padła i nie straciła życia. Potem zabierały się do posiłku. Inny drapieżnik, którym był spinozaur, miał długą, podobną do krokodyli szczękę, ostre i wąskie zęby oraz długie łapy z wielkimi pazurami. Te wszystkie rzeczy niezmiernie ułatwiały mu łowienie ryb. Ostatnią, bardzo świeżą informacją o spinozaurze jest to, że na podstawie niedawnych badań jego szkieletu stwierdzono, że miał szeroki i długi ogon, co pomagało mu w szybkim poruszaniu się w wodzie, gdzie polował na ryby. Kolejnym drapieżnikiem, który posiadał wiele atutów, które pomagały mu w skutecznym polowaniu na ofiarę, był tyranozaur. Miał on największe w historii naszej Ziemi spośród zwierząt lądowych zęby,
które osiągały nawet 30 cm. Były one grube i piłkowane i o ile zęby np. spinozaura służyły do rozcinania ofiary, to o tyle zęby T-Rexa służyły do miażdżenia jej mięsa i kości. Teraz powiedzmy sobie o pterozaurach. Niektóre z nich miały zęby, a niektóre po prostu dzioby o ostrych krawędziach. Żywiły się one rybami oraz małymi zwierzętami lądowymi. Największe skrzydła w stosunku do ciała spośród wszystkich pterozaurów miał pteranodon, a największym pterozaurem był Quetzalcoatl, który był wielkości niewielkiego samolotu, a gdy usiadł, był mniej więcej tej samej wielkości i wysokości, co żyrafa. Obydwa wymienione przeze mnie gatunki żyły w kredzie. Pterozaury były od ogromnych po naprawdę małe. Ich grupa osiągnęła największy rozkwit w kredzie, a dokładnie w jej końcowej części. Tak jak już powiedziałem wcześniej, gady te przejęły władzę nad powietrzem w jurze. W odróżnieniu od dzisiejszych zwierząt latających, którymi są ptaki, pterozaury nie miały piór, a zamiast tego miały zwykłą skórę. Podobnie jak dinozaury, przemierzały one przestrzenie powietrzne, wypatrując pod sobą jakiegoś pożywienia. Zarówno dinozaury, jak i pterozaury, w odróżnieniu od dzisiejszych gadów, były stałocieplne. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Było przy nim bardzo dużo pracy, więc mam szczerą nadzieję, że docenicie to łapką w górę, komentarzem, a jeśli jeszcze mnie nie zasubskrybowaliście, to subskrypcją. Jeszcze raz zachęcam wszystkich widzów do podsyłania tego filmu znajomym i rodzinie. Was to nic nie kosztuje, a pomoże to bardzo w rozwoju tego kanału i dotrzemy szybko do 100 subskrypcji. Przypominam, że ten cel jest już blisko, bo mam już 80 subskrybentów. Gdyby wszystko poszło dobrze, to mój kanał miałby 100 subskrypcji w zaledwie 3 miesiące. To bardzo dobry wynik. Ale na dziś już koniec. Życzę Wam wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Cześć!